Siemanko! Zaczynam właśnie swoją 30-godzinną podróż do kolejnego kraju, jakim jest Gwineja Równikowa. Pierwszy lot, 4 godziny do Addis Abeba. No i jestem w Addis Abeba, czyli stolicy Etiopii. Mam tutaj 13 godzin przerwy. Ja piszę, jak to czysto. Po tym, co wczoraj widziałem, to jestem nieprzyzwyczajony do tego. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Ja mam dwa bardzo duże problemy. Pierwszy, taki, że przylatuję do Gwinei Równikowej dzień przed tym, niż moja wiza jest ważna, bo dzisiaj przylatuję, a dopiero od jutra jest ważna i nie wiem w ogóle, czy mi się to uda, czy przypadkiem nie będzie tak, że będę musiał siedzieć na lotnisku do 12 w nocy, dopóki to się ważna, chyba że może wezmą w łapę i się uda i mnie wpuszczą. Druga, jeszcze gorsza rzecz niż to, jest to, że nie mam wizy do Gabonu, ponieważ cały czas na nią czekam. Od 3 tygodni, już miała być teraz w piątek, nie było, weekend jest. Powiedzieli mi, że bardzo się postarają jutro, żeby była, bo dzisiaj jest niedziela. Ale problem jest taki, że o 11 już mam samolot powrotny właśnie do Gabonu z Gwinei Równikowej. I jeśli mi się to nie uda, jeśli nie dostanę jej o 9 rano, no to mam przerąbane, bo samolot na drugi dzień kosztuje 3000 zł. Zobaczcie sobie na mapie, jaka jest odległość. To jest po prostu szalone, te ceny są w Afryce szalone. Patrzcie, jaki samolot stoi w Gabonie. Ciekawe, co tu z Polski przylatuje. Albo stąd do Polski. Albo tą i tą. W sumie to ma większy sens. No i przygody się zaczynają. Właśnie jestem w Gabonie, wzięli mój paszport, gdzieś poszli, kazali mi siąść z boku i czekać. No pewnym problemem jest to, że nie mam tej wizy, ale powiedziałem, że mam tylko lot, wiecie, łączony. Ale no, tutaj niestety tak to nie wygląda za bardzo. I gdzieś wzięli mój paszport i gdzieś poszli. I zobaczymy. No, będzie jeszcze później gorsza sytuacja ze względu na to moją wizę, że nie jest aktualna od dzisiaj, tylko dopiero od jutra. Ale no nic. Zobaczymy. Dobra, muszę nagrywać w kiblu, bo nie mogę tam, bo nie można tak nagrywać. Akurat na taką super panią trafiłem. Powiedziałem jej, co mogę zrobić, bo jutro tu przylatuję. Nie mam dalej wizy, bo po prostu mi jej nie dali i nie wiem, czy jutro rano ją będę miał. A muszę tu przylecieć na 3 dni, bo stąd mam kolejne loty. Jak ja to mam zrobić? No, jak mi się uda wsiąść do samolotu, jak mnie nie sprawdzą tam, że nie mam wizy i przylecę już tu na miejsce i na miejscu mam kogoś, bo mam tych takich, mam takie ludzi z agencji, co mi próbowali załatwić. Jeszcze okazał się, że ona go zna, tego gościa, tego Pierre. To powiedziała, że no wbiją mi tu wizę. Także trochę mi ulżyło, przyznam, naprawdę. Tylko teraz no, muszą mnie tam wpuścić do samolotu. Kolejny lot do Malabo między lądowaniem w Duali. Takim oto samolocikiem będę leciał teraz. Na 2 godziny, no, ale tak jak wam mówię, no w Kamerunie mamy międzylądowanie w Duali, żeby połowa pasażerów wysiadła, a pewnie nawet większość. No i ci, którzy zostaną, no to do Gwinei Równikowej.
Dawno nie leciałem w tak śmierdzącym samolocie. Miałem szok po prostu. Wszelkie granice zostały ale nie chcę nawet myśleć. Przekroczone po prostu wszystko totalnie. Szok. No i moi drodzy, Aeropuerto Internacional de Malabo. Dlaczego po hiszpańsku? Bo właśnie kiedyś kolonizowali tu Hiszpanię i to jest jedyny kraj w całej Afryce, gdzie mówi się po hiszpańsku. Ciekawe, czy jedzenie też troszkę im zostało jeszcze z tamtych czasów. Bo nie ukrywam, że hiszpańską kuchnię to ja lubię. Dobra, a teraz trzymajcie kciuki, żeby się nie doczepili do mojej wizy. Żebym mógł sobie 2 dni fajnie pozwiedzać. Dobra, zatrzymali mój paszport. Sprawa wygląda tak, że chcieli, żebym wracał tym samym samolotem dzisiaj. Wybłagałem ich, że nie, że to jest niemożliwe, że coś źle zrozumiałem, że to niemożliwe, że nawet wizę dostałem od jutra do pojutrze. No i trochę mi idą na rękę. Powiedzieli, że po prostu zatrzymają mój paszport do jutra, do mojego wylotu. I po prostu, że z hotelu muszą potwierdzić, że tam jestem na pewno. I będę mógł wyjść. Także jest dobrze, ale na razie trzymają mnie z boku i mam czekać na kogoś decyzyjnego, ale chyba się uda. A wiecie, jaka jest jeszcze mocna akcja? Mam przy sobie drona, a tutaj jest totalny zakaz. Ciekawe, czy go znajdą. Nie chciałem ich denerwować za bardzo, ale wiem, że tutaj są bramki, prześwietlają bagażek, się wychodzi, bo mi Polo mówił, bo był tu parę dni temu. No i się udało, jeszcze mi nawet paszport dali, ale co dziwne, nawet nie wbili żadnej wizy. Idę zamienić pieniądze, ruszam do hotelu i ruszam na miasto. No ogólnie wam powiem, że wieczorem na mieście tutaj pusto. Tak totalnie. Siemanko, siemanko, moi drodzy. Przede mną wulkan Pico Basir, 3011 metrów. Podobno stamtąd jest piękny widok na całe Malabo. Gwinea Równikowa. Co jest ciekawego w tym kraju? Bo ten kraj jest naprawdę wyjątkowy. No, mieszka ogólnie w całym kraju bardzo mało ludzi, to jest około 1,7 miliona, co czyni go jednym z najmniejszych w Afryce, ale mają ropę. Także jeszcze niedawno PKB na jednego mieszkańca było najwyższe w całej Afryce, ale ludzie stosunkowo żyją tu bardzo biednie, bo to, że państwo ma pieniądze, to nie znaczy, że mają ludzie. Wiadomo jak jest. Samo miasto, no wiadomo, centrum tam już inaczej wygląda. Wczoraj tam trochę pojeździłem po takich jeszcze innych dzielnicach, to powiem wam, że no wyglądało jak, no źle. Tutaj wszędzie w okolicach lotniska jest pięknie. Jeszcze do końca 2025 roku tutaj Malabo było stolicą Gwinei Równikowej. Jest to jedyny kraj w Afryce, który w większości jest na lądzie, ale też na wyspach. I to wyspa, na której jestem teraz, jest oddalona o bardzo, bardzo wiele kilometrów i znajdowała się tutaj właśnie stolica i ta wyspa, co najlepsze, jest blisko Kamerunu, a mimo tego należy do Gwinei Równikowej. Przyjeżdżając z Czadu tutaj, jak jest tak czysto, tak ładnie, to naprawdę wygląda jakbym, nie wiem, w Europie na przykład. To jest dla mnie tak cudowny widok, że są miejsca w Afryce też, gdzie może być czysto. Jednak się da. Dlaczego przyjechałem do Malabo? Znaczy przyleciałem. Po pierwsze, jest tu bardzo ciężko dostać wizę. Gwinea Równikowa jest na 5. miejscu najrzadziej odwiedzanych krajów na świecie. Także nie jest tu łatwo się dostać. Dodatkowo, turyści na ląd, z tego co się dowiedziałem, z tego co widziałem, nie dostają wizy, żeby wjechać po prostu, żeby sobie na przykład przez granicę gdzieś tam przejechać lądem. Bo taki był mój pierwszy plan. Nie da się tak podobno. Wszystko to, co sprawdzałem i opinie innych ludzi też pisali, że się nie da, że tylko jak już dostanie się wizę, to dostaje się ją właśnie tylko tutaj, że można sobie przylecieć na Malabo. I co jest jeszcze w tej wizie wyjątkowego, że nie dostaje się jej tak, na przykład jak wjazd dostajecie na 30 dni, lecicie na 30 dni, możecie być 30 dni. Nie, tutaj się dostaje typowo na tyle dni, ile zaznaczy się we wniosku. W ogóle ta wyspa Bioko, na której właśnie jestem, no to największa wyspa oczywiście Gwinei Równikowej,
Kiedyś była największym producentem kakao na całą Afrykę. Można sobie tutaj pojechać na wycieczkę właśnie na stare plantacje kakao, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Na wyspie, tam dalej, wiadomo, w dżungli, znaczy w lesie deszczowym w sumie, bo no, las deszczowy to tutaj pasuje idealnie też pod względem deszczu, który tutaj pada. Właśnie tam można spotkać drille i mandrille. Ale co jest gorsze, że są to gatunki na wyginięciu, w Kamerunie chronione. No a tutaj podobno na targu można znaleźć ich mięso, że można kupić normalnie. Fajna sprawa tutaj jest z taksówkami, ponieważ łapie się po prostu na ulicy, dosiada się do innych ludzi i zawsze jest ta sama stawka. Albo płacicie 3 zł, albo 6, zależy od taksówkarza, bo wczoraj jednemu płaciłem tyle, drugiemu tyle, ale przeważnie jest to 500, czyli 3 zł. Dobra, przyjechałem teraz do centrum, żeby wam pokazać właśnie, jak tutaj pięknie wygląda. Popatrzcie, jak te budynki wyglądają. No, jakbym był w Hiszpanii po prostu. Na początku zwiedzania zacznę od najważniejszego budynku, czyli od katedry Świętej Izabeli, która jest, z tego co czytałem, najładniejszym budynkiem w ogóle w całym mieście tutaj. No i z Placu Niepodległości. Jest to jedno z głównych i najważniejszych miejsc tutaj na wyspie. W 1968 roku ogłosili właśnie tutaj niepodległość od Hiszpanii. Hello, good morning. A tutaj, o kurde, mówię good morning, tutaj to raczej buenos dias. Buenos días, señor Sierra. Buenos Aires! Tak wygląda ten plac. Tutaj jest ta katedra Świętej Izabeli. No pięknie wygląda, no nie ma co ukrywać. Z ciekawostek, katedra jest najważniejszym duchowym miejscem w całej Gwinei Równikowej. No ludzie ją tutaj uważają po prostu, no nie tutaj, tylko w ogóle w całej Gwinei, jest taki najważniejszy kościół, ma ponad 100 lat. No i wygląda teraz tak ładnie, bo jest odrestaurowana, ponieważ w 2020 roku niestety był tutaj pożar, duża część została uszkodzona. No ale widać, że sobie poradzili z tym i pięknie wygląda. Piękny, pokolonialny budynek. Tak jak wam mówiłem, no kiedyś, znaczy jeszcze niedawno, to była stolica kraju przez wiele, wiele lat. Ze względu na lokalizację, ze względu na port, ze względu na bardzo dużo rzeczy. Ale początkiem tego roku, czyli 2026, została przeniesiona w nowe miejsce, na ląd. Ciudad de la Paz, chyba tak się mówi. Tam zbudowali nowe miasto, które podobno w połowie jest jeszcze miastem widmą, ponieważ nie jest jeszcze zamieszkałe. Ale dlaczego przynieśli to? Tego wam nie powiem niestety. Chociażbym chciał, bo sam bym chciał wiedzieć. Wiele w ogóle informacji jeszcze nie jest zaktualizowanych i pokazuje, tak jakby dalej tutaj była stolica, ale nie, znalazłem informację, że już właśnie do 2025 do końca było, ale już w styczniu została oficjalnie przeniesiona. Kolejna rzecz, której no jakby ciężko było się domyślić, ale jak to w krajach afrykańskich przeważnie jest, przynajmniej w większości, jak już ktoś zostanie prezydentem, no to łatwo tego stołka nie oddaje. I prezydent, który panuje właśnie tutaj, w Gwinei Równikowej od 1979 roku, czyli 47 lat, moi drodzy, jest jednym z najdłużej panujących w ogóle przywódców na świecie. Tutaj to naprawdę wygląda jak szedł w jakimś hiszpańskim miasteczku. Budynki pokolonialne. Kurczę, no to jest dla mnie coś wyjątkowego tutaj, bo nie ma drugiego takiego kraju w Afryce. Niedawno w ogóle w takim nie byłem. Żeby takie dobre wrażenie na mnie zrobiło, o, tak powiem. Albo po prostu to jest takie złudne przez to, że no, przyjechałem tutaj z Czadu. A tam było naprawdę źle. Naprawdę źle. Także jak ja tutaj mogłem sobie wieczorem wczoraj, dość późno, mogłem sobie normalnie tutaj pochodzić po mieście. Nikt mnie nie zaczepiał, w ogóle nie czułem, że może być jakiś problem. Teraz też sobie normalnie chodzę, nikt nie zaczepia. Normalnie jak nie Afryka. Aha, witam w Hiszpanii, moi drodzy.
Urzędowym językiem oczywiście jest hiszpański, ale możecie też tutaj porozmawiać po francusku, po angielsku powiedzmy, no i na pewno mają jakieś tam swoje języki. Podobno jeszcze po portugalsku, ale to już bardziej podobno względy polityczne tylko i że mało się go używa, ale podobno niektórzy też mówią. Kolejnym miejscem, które jest bardzo polecane w mieście, jest to Semu Market. Największy market w całym Malabo, na którym można kupić wszystko, co się potrzebuje. O, a fajnie pan platanosy wiezie. Bardzo lubię, jak dodają do obiadu. Bardzo popularne też w Ameryce Południowej, szczególnie w Brazylii pamiętam, że tam do każdego obiadu wam dawali właśnie platanosa. Ale fajnie papryczki wyglądają. W ogóle dzisiaj pierwszy raz jestem w krótkich spodenkach. Od początku podróży cały czas chodziłem w długich spodniach. I dzisiaj aż tak dziwnie się czuję. Ostatnie 2 tygodnie no cały czas miałem założone. A dobra, tutaj chyba wchodzę w lepszy dział, bo tutaj się więcej dzieje już. Tutaj podobno właśnie na tym targu można kupić mięso z mandryli i dryli, czyli z tych zagrożonych gatunków małp. Nie wiem, czy tak po prostu tak na legalu leży, czy gdzieś mają ukryte, ale pewnie tak leży normalnie, no. O, jest małpa. Ukrojona. No i mogliście zobaczyć. Są małpy na sprzedaż. Nie były to ani mandryl, ani drill. Były to jakieś inne normalne, ale była. Ciekawy ten markecik tutaj. Bardzo ciekawy. Dobra, ale muszę stąd wyjść, bo tu się już syf zaczyna robić. No patrzcie, da się sprzątać w Afryce. Szok po prostu. A ja właśnie przyjechałem na promenadkę. Flaga powinna powiewać, ale niestety nie ma wiatru. Plaza de Guinea. Bardzo fajne, nowoczesne miejsce nad samym oceanem, gdzie ludzie głównie spacerują. Ale jest zupełnie inne niż centrum miasta, no bo jest nowocześnie i w sumie chciałem powiedzieć też czysto, no bo tak z przyzwyczajenia po prostu, jak sobie myślę o jakichś miejscach w Afryce, to od razu mam syf w głowie, ale nie, w centrum też było czysto. Na targu już tak 50-50, ale to wiadomo, targ, no to targ, no żyje swoim życiem, no ludzie nie mają czasu na bieżąco, może sprzątać, no i jest jak jest. No ale reszta taka jest. Powiem wam, że podoba mi się tutaj. Podoba mi się i kiedyś jeśli będzie jeszcze taka okazja, że będzie można wjechać normalnie na ląd do Gwinei Równikowej, no to będę chciał pojechać tam. Aż żałuję, że tu wczoraj nie przyjechałem wieczorem, tylko pojechałem do centrum, gdzie w centrum nie było żywej duszy. Nic się tam nie działo. A tutaj musiało być naprawdę spoko. Najgorsze, że Polo mi polecą, jedź sobie na deptak, że on tutaj przychodził sobie pobiegać. Ja sobie myślę, nie no, w centrum będzie lepiej chyba. No i nie było. Wyjeżdżam na lotnisko, trzymajcie kciuki. Właśnie dostałem informację teraz od pani, która mi miała załatwić tą wizę, znaczy pani. Napisała, że niestety mi się nie udało przed moim wylotem i przykro, przepraszają mnie. Także wszystko w moich rękach. Mają tak wielkie lotnisko i ładne, takie nowoczesne bardzo. No a powiem wam, że widzicie, 0 ludzi. Jeden samolot stoi, ten, którym ja lecę. I w rozpisce jest jeszcze jeden na dzisiaj. Udało mi się przejść. Pierwsze, musiałem dzwonić do tego pana, który mnie wczoraj wpuścił, no bo nie miałem wizy. Druga miejscówka. Pani chciała przeszukać mój bagaż, ale coś tam zagadała Messi. Ja mówię, jakie Messi? Lewandowski najlepszy, jestem z Polski. I później trzecia akcja. Na tym, no wiadomo, już przy kontroli paszportowej. Weźcie tak daje, patrzy. Mówi tak, no ale dałbyś coś na coś do picia. Myślę, nie no, w normalnych warunkach bym mu nie dał i bym powiedział, że nie mam. Ale dałem mu tysiaka, czyli 6 zł, żeby mnie tylko opuścił i nic nie, wiecie, nie protestował.
Także wylecieć stąd wylecę. Kolejny etap to wiza w Gabonie. O, ale dużo ludzi leci. 3 osoby, ja 4. No i było za dobrze. Przyszli po mnie, że nie mam wizy i nie wpuszczą mnie do samolotu. Nie wiem, co ja zrobię. Tutaj też nie mogę zostać, bo tu też nie mam wizy. Ale lipa, ja pieprzę. No i mnie nie wpuścili. Nie wiem, co ja tu będę robił. Normalnie, no to w sumie mam wizę do jutra. Ale nowy bilet, żeby stąd wylecieć, kosztuje $1000. Ja pieprzę, ale jestem zły. A jeszcze teraz mi babka napisała, że dostała odpowiedź z wizy, że dzisiaj ma moja wiza być. Bye bye samolociku. Właśnie odlatuje mój samolot. Ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Zostać tutaj. Dobra, ewentualnie mogę zostać do jutra. Moja wiza jest dzisiaj i jutro ważna tutaj. Ale znowu ja nie mam jak stąd się jutro wydostać. Zwariuję. Jedyną opcją jeszcze jest to, że pójdę tu do ambasady i spróbuję zapłacić. Ale dostałem wiadomość, że niby moja wiza ma być dzisiaj po południu aktywna. Ja nie wiem. Bo jak znowu pójdę, zapłacę w ambasadzie za kolejną wizę. Później oni mi wyślą, że moja tamta wiza też jest aktywna. Stracę potrójnie, bo już 2 razy zapłaciłem za wizę. I jutrzejszy lot, jak teraz sprawdzałem, to kosztuje jednak jeszcze więcej niż $1000. 1000 kosztował wczoraj. Bo tak sobie wczoraj sprawdzałem, w razie jakby się coś stało. No i się stało. Ja pieprzę, ile mnie to stresu tutaj kosztuje. Nie sądziłem, że w ogóle do takiego Gabon będzie taki problem załatwić wizę. No ale 2 lata temu tam był przewrót stanu. Wojsko przejęło rządy i w ogóle i no jest pół domu tam przerąbane teraz. Dobra, przedłużyli moją wizę tutaj do czwartku. Pamiętacie jak mówiłem o tym deszczu tutaj? Że super pogoda. Ciekawe czy się później nie zmieni? No właśnie, to się zmieni. No, jadę do ambasady, trzymajcie kciuki. Jak dostanę wizę dzisiaj od razu, albo za parę godzin chociaż, no to jest super, super, nie super. Nowy lot miałbym jutro o 14 przez Addis Abeba, czyli bym stracił znowu 30 godzin. Czyli po prostu dzisiaj tracę dzień pierwszy w Gabonie. Jutro bym stracił drugi, dopiero 3 bym przyleciał. Z 4 dni by mi się zrobiły 2, ale muszę tam dolecieć, bo stamtąd mam lot na Wyspy Świętego Tomasza. A sprawdzałem, jakbym stąd od razu poleciał, to lot 5000 jutro, żeby tam polecieć. To są zwariowane ceny po prostu. Ta Afryka to jest taka przesada, że szok. No a tak to mam przez Addis za 3000, 2000 w kieszeni zawsze. Zobaczymy. Mam wizę. Lecę jutro. Muszę taksę złapać. No, wiza mi kosztowała 90 euro. Troszkę mnie pani ściemniła, bo powinno być mniej, ale już no mniejsza z tym. I tak w skali tego, co wydam, że po pierwsze straciłem 2 dni w Gabon, straciłem 2 noce, które już tam miałem opłacone, plus tutaj musiałem jedną opłacić, plus lecę znowu przez całą Afrykę 2 razy, plus bardzo, bardzo drogi bilet. A i tak wziąłem najtańszy. A wiecie co jest najgorsze? Że mogłem nie ufać tamtemu gościowi. Mogłem mu nie ufać, że nie dostanę. Mogłem tamtej babce też nie ufać. Mogłem po prostu tutaj rano iść do ambasady, spróbować dostać wizę. Dostałbym ją w godzinę, zdążyłbym dojechać na lotnisko i polecieć. To ja zaufałem tym ludziom. No i człowiek uczy się na błędach. Tylko szkoda, że te błędy dużo kosztują. Ale to nic. Mam bilet kupiony, mam wizę. Idę teraz na siłkę się wyładować, bo jest strasznie. Cały dzień w nerwach jestem. Wiecie co jest jeszcze najlepsze? Że jak miałem problemy, nie chcieli mnie wpuścić do tego samolotu, piszę do tego gościa, który miał mi załatwić tą wizę, żeby zadzwonił do mnie, że pilnie potrzebuję potwierdzenie, że mogę przylecieć, bo mi obiecali to na lotnisku, że mogę przylecieć, że mi dadzą wizę. Nie odbierał. Jego asystentka napisała do mnie, że nie, że to niemożliwe, że tak dalej. Ja mówię, na pewno tak jest. Przysięgam, że mi tak wczoraj powiedzieli. Powiedziałem jeszcze, że jestem odpiera, że w 100% tak jest. On mówi, nie możemy tego wziąć na siebie, nie możemy. Pierwszy oddzwoni do ciebie. Samolot wystartował.
Minęło pół godziny. Pisze do mnie Pierre, że przykro mi, że nie dostałem tej wizy i tak dalej. Ja by potrzebowałem tylko od Ciebie potwierdzenia, że mogę przylecieć. Że potwierdzili mi. Pani w okularach na lotnisku mówi, no wiem, która, czekaj, już tam zadzwonię. Dzwoni do niej. Ja mówię, tak, faktycznie, masz pozwolenie, żeby przylecieć. Mam nadzieję, że jesteś w samolocie do zobaczenia na miejscu. Czujecie to? Przecież myślałem, że wybuchnę normalnie. Już po tym, jak on mi to napisał, thank you so much. Jak on mi to napisał, to już po prostu byłem w takich nerwach. Ja mówię, nie mogłeś odebrać telefonu i potwierdzić, że tak jest, lub faktycznie ja straciłem bardzo dużo pieniędzy. Plus jemu zapłaciłem pieniądze, żeby mi pomógł w tym. No oczywiście mi ich nie odda, no bo wiadomo, że nie. No, nawet nie pytam. Po prostu urwał się kontakt. Z tych dni, które miałem tam spędzić, zostały mi 2. Mój plan całkowicie się posypał. Dodatkowo jeden dzień miałem mieć z przewodnikiem. Właśnie od niego. No ale z racji tego, że się pokłóciłem, to nawet do niego już nie piszę. Jestem zły. Naprawdę jestem zły. Miałem świetny plan na Gabon. Na bardzo fajne i ciekawe odcinki. No i teraz nie wiem, co z tego będzie. Ale piękny zachód za mną. Nie mogę typowo się tam skierować, bo tam żołnierze stoją. Także muszę to robić tak, żeby wam pokazać. Uwielbiam ten stan. Jestem tak zmęczony, że aż ledwo wychodzę z siłowni. Ale dzisiaj tego potrzebowałem, naprawdę. Miałem taki stres i nerwy cały dzień, że bardzo tego potrzebowałem. Najlepsza terapia, trening, przynajmniej dla mnie. To jest takie całe centrum sportowe. Na górze jakieś tańce chyba, restauracja, baseny, boiska, siłownia. Piękne miejsce. Patrzcie, co tutaj jest. To są wille, wszystkie takie same. Każdy prezydent Afryki, który przyleciał tutaj na konferencję, dostał swoją willę. Jeden z najdroższych hoteli, jakie tutaj są na wyspie Sofitel. Co ciekawego, o tę willę to chodzi. W 2011 właśnie prezydent zorganizował tutaj konferencję Unii Afrykańskiej. Zaprosił wszystkich prezydentów i żeby pokazać, jak bogaty to jest kraj, że ma tyle pieniędzy z ropy, no to wybudował dla każdego willę. Oczywiście większość tej willi w ogóle nie jest używana. No i tak wygląda Sipopo Beach. To jest przejście jeszcze na inną wysepkę małą. Szału nie ma. No ale co do fajnych plaż, to zobaczycie w czerwcu. W czerwcu, właśnie w drugiej połowie czerwca zwiedzamy Komory, jeszcze Reunion, jeszcze będzie Madagaskar, Mauritius i Seszele właśnie. Także po Ameryce Południowej wracam do Afryki, ale lecę na wyspy. No myślę, że wam powiem, że Madagaskaru i Seszeli się nie mogę doczekać. U Mauritius podobno to jest lipa, przereklamowane bardzo. Ale zobaczyć aleje baobabów na Madagaskarze, lemury i tak dalej. I zobaczyć Seszele, jedna z najpiękniejszych plaż świata. No to będzie na pewno fajnie. No i jestem znowu na lotnisku, przeszedłem wszystko elegancko, że nic nie powinno się wydarzyć, powinienem stąd wylecieć. Także kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. No, dużo zawirowań, dużo stresu, nerwów i duże straty. No, ale to nic. Lecę dalej. Oczywiście dostałem nocleg tam od linii lotniczej, ponieważ całą noc muszę zostać w Addis Abeba. Inny hotel niż ostatnio. Także spoko. Z posiłkami. Rano siadam w samolot, lecę do Libreville, do Gabonu. I właśnie z tego kraju zapraszam Was na kolejne odcinki. No, będą bardzo ciekawe. Moja afrykańska przygoda trwa. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję. I jeśli możecie, zostawcie lajka i komentarz, żeby podbić algorytm. Dzięki wielkie.